Podczas pasteryzacji czy tundalizacji mięsa w słoikach lub puszkach bez problemu uzyskujemy galaretkę. Ale wysoka temperatura sterylizacji pozbawia nas jej. Sterylizowane konserwy są pyszne i trwałe, ale bez galaretki. Dziś sprawdzę doświadczalnie wiele czynników, które mogłyby według różnych źródeł temu problemowi zaradzić. Zaczynam dzień wcześniej, od golonki. Rozbieram ją na skórę, kości i mięso. Ze skóry i kości robię wywar. Można dodać przyprawy, ale skład mięsny testowych próbek i skład przypraw nie jest tematem tego filmu, więc szczegóły pomijam. Ważne są tylko dodatki mogące wspomagać tworzenie się galaretki. Po uzyskaniu wywaru chowam go i oddzieloną skórę do lodówki. Dzień następny. Start eksperymentu. Drobno mielę skórę oraz mięso z golonki. Pozostałe składniki mięsne mielę na sitku numer 8. Oto skład podstawowy testowanych konserw. Przyprawiam je, ale jak wspomniałem, przyprawy i ich ilości nie są tematem tego eksperymentu. Ważne jest, że ma być smacznie. Oto gotowy, ostudzony wywar z golonki. Precyzyjnie odmierzam porcje mięsa i dodatków. Zaczynam od żelatyny. I robię pierwszą testową puszkę. Tu dokładam mieloną skórę. Tu lecytynę w postaci żółtka. Wszystkie puszki oznaczam profesjonalnym kodem, który przetrwa pasteryzację. Kolejne dodatki to proszek do pieczenia i mleko w proszku. Mieszam mięsa w różnych proporcjach oraz dodaję też galaretkę uzyskaną z golonki. Dodaję też agar-agar. Otrzymuję szereg profesjonalnie oznakowanych próbek. Czas na sterylizację. Nagrzewam do 120 stopni i tak utrzymuję przez 40 minut. To nawet za długo. Zawory bezpieczeństwa utrzymują ciśnienie 1,5 bara. Po zakończeniu zostawiam, by sterylizator ostygł i ciśnienie spadło.
Następnego dnia otwieram i spuszczam wodę. Czas wyjąć puszki i zostawić na kilka dni w letniej temperaturze. Oznakowanie przetrwało. Koniec eksperymentu, czas na podsumowanie. Ja wyniki już znam i w zasadzie się takich wyników spodziewałem, no ale skoro sam wszystkiego nie sprawdziłem, no to trzeba przeprowadzić taki eksperyment. Trzeba zrobić wiele tych próbek, trochę się przy tym napracować, przy miksowaniu różnego rodzaju składników, po to, żeby mieć pewność, czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi. Sterylizacja i używanie tego typu urządzenia jest bardzo fajna, bo skraca czas zabezpieczenia żywności do jednej operacji. No i to zabezpieczenie wykonuje bardzo skutecznie. Niemniej ta wysoka temperatura, która w tym procesie występuje, powoduje to, że standardowa żelatyna, którą uzyskujemy w różny sposób z mięsa, przestaje działać. I ze spodziewanej galaretki, którą w procesie pasteryzacji, czy potrójnej pasteryzacji, czyli tyntaryzacji otrzymujemy bez problemu, to w przypadku sterylizacji słyszycie, jak chlupocze. Jest to produkt dobry, smaczny, trwały, ale galaretki nie ma. I różne są poglądy, teorie, gdzieniegdzie opisywane, co do których się można zgadzać albo nie. Ja to wyjaśniłem do końca, że dodając pewnego rodzaju dodatki, żelatynę lepszej jakości, wiążąc wilgoć, która jest w mięsie, ale wszystko w sposób w miarę naturalny, bez używania odczynników, które się w konserwie nie powinny znajdować, żeby jednak galaretkę utrzymać. I sprawdzałem oczywiście zwykłą żelatynę, którą dodałem w postaci łyżeczki z torebki. Żelatynę naturalną, pozyskaną z kości golonki, ze skóry golonki, z samej golonki. Przecież konserwa wykonana z samej golonki jest tak sztywna, że ciężko ją kroić. Żaden z tych sposobów nie spowodował, żeby chlupotania w puszce nie było. Więc to po prostu przy sterylizacji nie działa. Dodatkowo wprowadzałem różnego rodzaju dodatki, które w innych obróbkach termicznych powodują zatrzymanie wilgotności w mięsie, związanie tej wilgotności, więc być może jakby ona miała szansę być lepiej w mięsie, ta wilgotność związana, to osłabione działanie żelatyny może spowodować to, że tu jednak jakaś chociaż słabiutka galaretka powstanie. No i oczywiście to wchodziło w grę obniżenie pH, na przykład obniżenie pH mięsa, czyli takie dodatki jak czy soda, czy witamina C, czy proszek do pieczenia, który jest też taką mieszaniną dwóch składników, czy też lecytyna, czy mleko w proszku, czy skrobia. Wiele różnych dodatków, które mogłyby spowodować to, że w sposób, tak jak zacząłem wcześniej, naturalny, ta część wilgoci będzie związana i że być może jakaś tam resztkowa siła żelatyny zadziała. Nie. Chlupotania nie ma tylko w dwóch puszkach. Tylko w dwóch puszkach ono nie występuje, a w związku z tym, że wszystkie inne czynniki zostały wyeliminowane, które miałem na tym teście, to pozostaje tylko jeden składnik, który zadziałał. Agar. Tylko agar zadziałał. I teraz ja to robiłem na jednej dawce, czyli na 15 gramach na kilogram mięsa. Taką ilość dawałem. I w jakimś tam niedługim czasie wykonam drugi eksperyment. Być może kiedyś pod tym filmem
jako przypięty komentarz umieszczę informacje o tej kontynuacji, bo z tego już osobnego filmu nie będę robił. Ale spróbuję jechać jeszcze na różnych dawkach po to, żeby ustalić, jak mało muszę go dać, żeby jednak galaretkę otrzymać. No jeszcze nie wiem, jak ta galaretka to wygląda. Wiem tylko, że nie chlupocze. Więc muszę otworzyć i zobaczyć. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ale tylko jedno, bo drugiej puszki nie ma sensu. Tam był agar i jeszcze inny dodatek, ale w związku z tym, że inne nie działają, więc efekt tego braku chlupotania to jest tylko i wyłącznie właśnie działanie żelujące agaru. Jeżeli znacie inne sposoby, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście ja tutaj nie mówię o żadnych dodatkach stricte przemysłowych, mało naturalnych, że tak powiem, ale jeżeli znacie jakieś naturalne sposoby, które przy tego rodzaju obróbce pozwoliłyby zachować galaretkę, dawajcie tą informację, chętnie ją sprawdzę i chętnie ją, że tak powiem, podzielę się z Wami efektami kolejnego doświadczenia. A teraz to co? Zobaczmy, jak to wygląda. Mocne te puszki. Tak jest tutaj. Pachnie świetnie. Pachnie świetnie. Ale ukrójmy jakiś taki kawałeczek. O to mi chodziło właśnie. Żeby to można było zobaczyć. Galaretka w pięknej formie. No i teraz pozostaje tylko jeszcze stwierdzenie, czy smak tej galaretki, i tutaj staram się mało mięsa wziąć, tylko głównie galaretka, żeby odnieść to do tradycyjnej galaretki, którą lubię, typowo mięsnej, czy ten agar wprowadził tutaj jakieś posmaki, którym byłbym przeciwny. Fajnie smakuje. Smakuje mięsem i nie ma tutaj nic, co by mi nie odpowiadało. Gdybym nie wiedział, że jest to zrobione, zżelowane przy pomocy agaru, to bym tego mógł nie rozpoznać. Jakimś tam wielkim sensorykiem nie jestem. Pewnie są wśród Was smakosze bardziej czuli na tego typu rzeczy. Ja tego nie wyczułam. Ładna galaretka, nadal fajny smak mięsa. W przyszłości będę się starał ustalić, jak mało go muszę dać, żeby jednak galaretkę zachować, a żeby za dużo nie dodawać. Z tego względu chociażby, że agar do najtańszych składników żywności nie należy. Więc im go mniej będzie trzeba dać, tym lepiej, tym taniej i tym większy będzie sens. Można do słoików, można do puszek, tak jak zrobiłem tutaj. Ważne jest to, że oprócz prawidłowego zakonserwowania żywności, bo te chlupotanie, które tu występuje, nie ma wpływu na jakość odżywczą, tylko na estetykę wędliny. Jeżeli chcemy zachować sobie 100 puszek na jakiś trudniejszy okres, to możemy większość zrobić w ten sposób, a jeżeli będziemy chcieli w iluś tam zachować estetykę, to można dodać agar. I w ilości 15 gramów na kilogram działa. Czy będzie działała przy mniejszych? Sprawdzę. Mam nadzieję, że się podobało. Wrzucajcie w komentarzach pomysły, co jeszcze mógłbym sprawdzić, czy to działa, czy nie działa. Być może będzie powód, żeby zrobić jeszcze jeden film, jak się pojawią jakieś pomysły warte sprawdzenia. Także czekam na komentarze, czekam na Wasze pomysły, a jak chcecie robić puszki czy też słoiki z galaretką, to agar działa. Sprawdzone w praktyce. Na razie zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie łapkę w górę, jak się podobało. I widzimy się za tydzień. Na razie, hej. Zapraszam.
Wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!